Do tej pory wszystkie odcinki były o konkretnych miejscach. Dzisiejszy będzie o konkretnym hobby, jakim jest nurkowanie. Poprzedni odcinek o nurkowaniu z rekinem wielorybim zyskał całkiem sporą oglądalność i dobre oceny w Waszych oczach. Zatem dzisiaj postanowiliśmy zrobić cały odcinek o nurkowaniu i odpowiedzieć na kilka pytań, które padają od osób, które jeszcze nie nurkują. Pierwsze i częste pytanie, jakie słyszę, to czy nurkowanie jest niebezpieczne. Odpowiedź jest złożona, ale wcale nie aż taka bardzo trudna. Podzieliłbym nurkowanie na dwa typy nurkowania. Nurkowanie specjalistyczne, techniczne, no i w tym oczywiście nurkowanie głębokie. To może mieć podniesione ryzyko. Znawcy tematu twierdzą, że głębokie nurkowanie to jest troszkę tak jak przygotowanie wyprawy na ośmiotysięcznik. No to jesteśmy w stanie skalkulować ryzyko. Natomiast rekreacyjne nurkowanie, takie jak uprawiamy, nie niesie ze sobą dużego ryzyka. Zacznijmy od początku. Aby zacząć nurkować, trzeba zrobić podstawowe szkolenie, tak zwane Open Water Diver. Można je zrobić w jednej z organizacji nurkowych. My akurat zrobiliśmy chyba w największej i najpopularniejszej w organizacji PADI. Kurs trwa około 3 dni. Składa się z części teoretycznej i z części praktycznej. Wykonywanych jest 5 nurków, w tym jedno do 18 metrów i po zdanym egzaminie zyskujemy uprawnienie do nurkowania na 18 metrów. Na takim kursie nauczymy się podstawowych rzeczy. Zanurzania, zachowania pod wodą, odpowiedniej pozycji, przedmuchania sobie uszu w momencie, kiedy się zwiększa ciśnienie, przepłukania maski pod wodą, no i ogólnego zachowania się pod wodą. 18 metrów to nie jest bardzo głęboko i właściwie w każdym momencie w sposób bezpieczny jesteśmy w stanie się spokojnie wynurzyć. Kolejny stopień wtajemniczenia dla nurka rekreacyjnego to stopień Advanced Open Water Diver. To jest kurs i certyfikat, na którym robimy kilka specjalizacji i warto na pewno wybrać takie specjalizacje, które są związane z bezpieczeństwem. Na przykład nawigacja podwodna albo doskonała pływalność. Ewentualnie specjalizacje, które będą uatrakcyjniały nasze nurkowanie. I to na przykład może być nurkowanie nocne. Certyfikat Advanced Open Water uprawnia nas do nurkowania do 30 metrów.
Skąd się wziął pomysł na nurkowanie i w ogóle po co to robimy? No mam już parę lat na karku i ja o nurkowaniu marzyłem od dawna. Natomiast dopiero po 40 zdecydowałem się faktycznie to zrobić i absolutnie nie żałuję. Po co to robię? Po to, żeby być częścią świata, który jest dla większości ludzi niedostępny. Pod wodą jest magiczna atmosfera. Jesteśmy świadkami życia istot kompletnie z innego świata. Często jest tak, że wyobrażam sobie, że nurkuję w akwarium o wielkości oceanu. Kolejny powód, dla którego warto to robić, to jest świadomość, że świat, który widzimy pod wodą, niestety może zniknąć. Mam tutaj na myśli rafę koralową, która niestety umiera w wielu miejscach świata. Na szczęście mieliśmy tą przyjemność zobaczenia jej w bardzo dobrej kondycji w wielu miejscach. No i to jest obraz niewiarygodny. Wiele wspaniałych stworzeń, przeróżne ryby, żółwie, manty, płaszczki. Spotkanie rekina face to face jest niezwykłym przeżyciem. Opowiem jeszcze, jak wygląda standardowy dzień nurkowy. Jakoś tak się składa, że zazwyczaj nurkujemy rano, chociaż to nie jest żadna reguła. Spotykamy się po sprawdzeniu formalności, czyli certyfikatów, specjalizacji, uprawnień, dobieramy sprzęt, pakujemy się na łódź nurkową, no i płyniemy do konkretnego miejsca. No i zazwyczaj master diver czy instruktor, który prowadzi dane nurkowanie, robi tak zwany briefing, opowiada o tym, jak wygląda dno, czy możemy się spodziewać prądu pod wodą, co ewentualnie możemy zobaczyć, jakie trudności możemy napotkać. Ustalamy, jak długie będzie nurkowanie, kto będzie z kim w parze. No to są takie szczegóły, które zawsze ustala się przed nurkowaniem. Na jednej z ostatnich wypraw poznaliśmy brytyjskiego aktora Jasona Fleminga, którego możecie znać z takich produkcji jak Ciekawy przypadek Benjamina Buttona czy X-Men. Ekskluzywny wywiad przeprowadziła z nim Miśka. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Nie bądźcie tacy nieśmiali. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobał i jeśli tak, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Grzechu Warte. Do zobaczenia.